Ok, jestem już z powrotem, troszeczkę się już ściemnia, więc zapaliliśmy sobie światełko. Nie pamiętam, o czym mówiłem. O amanicie muscari. Dobra, wiemy wszystko. No dobrze, spożywać. Jak rozpocząć przygodę z amanitą? O ile amanita nas wcześniej zawołała i zaprosiła do wzięcia udziału w takiej oto przygodzie. Przede wszystkim, moi drodzy, zawsze, ale to zawsze zaczynamy od tak zwanego mikrodozingu. Co to znaczy mikrodozing? Zaczynamy od małych dawek. Nie przekraczających 1 grama dziennie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że grzyb ten posiada duży potencjał dysocjacyjny i psychoaktywny. W związku z czym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zadziała na nas dawka większa niż, dajmy na to, 1 gram. Amanita naprawdę potrafi płatać figle i właściwie dawek większych niż 5 gram, czyli jest to taki mniej więcej grzyb. Myślę, że on ma około 5 gram. Nie należy przyjmować bez opieki osoby doświadczonej, osoby, która wie, jak pracować z grzybami, dlatego że można się albo wystraszyć, albo splątać, albo usnąć gdzieś w jakimś miejscu niekoniecznie stosownym, a w większości przypadków nie poczujecie po prostu nic. Jeżeli ktoś liczy na szybki, łatwy trip, jeżeli ktoś liczy na to, że teraz po tym filmie pójdę do lasu, nazbieram muchomorów i będę miał niezły odlot, to go bardzo rozczaruje. Jeśli nie zaczniecie od mikrodozingu, nie stworzycie sobie nowych połączeń nerwowych w swojej głowie, które będą w stanie obsłużyć doświadczenie po amanicie, to albo to, co przeżyjecie, kompletnie was przerośnie i zaśniecie, albo nie przeżyjecie po prostu nic. I takich relacji też jest bardzo, bardzo dużo. Więc zaczynamy zawsze od mikrodozingu. Moja rada jest taka, żeby zacząć sobie od 1 grama, czyli takiej ćwiarteczki dziennie na czczo. Ale po co my właściwie te grzyby mamy jeść? Zapyta ktoś. Przecież nam jest dobrze. To jak wam jest dobrze, to nie musicie. Grzyby te spożywamy w celach medycznych. Na co one pomagają? Przede wszystkim grzyby te leczą z głębokich nerwic, leczą z głębokich depresji, znoszą gonitwy myśli, które czasem panują w naszej głowie, wyrównują energetykę całego naszego ciała, otwierają delikatnie czakrę serca, pomagają nam przepracować pewne złe i stare schematy myślowe w naszej głowie. Mało tego, dawka 1 grama jest dawką absolutnie bezpieczną, jeśli chodzi o zdrowie, i absolutnie bezpieczną, jeśli chodzi o naszą psychikę. To znaczy, możemy spokojnie potem wsiadać do samochodu, możemy potem spokojnie funkcjonować, spokojnie pracować, wręcz nasza praca zaczyna być wydajniejsza, jesteśmy bardziej skoncentrowani,
jesteśmy bardziej tu i teraz, jesteśmy po prostu bardziej w swoim ciele, bardziej w świecie, a mniej w swojej głowie. To są bardzo pozytywne zmiany, które mogą pod wpływem tego grzybka w nas zachodzić. O większych dawkach przyjmowanych tylko i wyłącznie, moi drodzy, ceremonialnie, porozmawiamy sobie innym razem, ale ja osobiście nie polecam. Dla mnie nawet takie jednorazowe, głębokie, ekspiacyjne wglądy są niekiedy pożyteczne, ale właściwie potem nie wiadomo, jak to wszystko wprowadzić w życie, co z tym zrobić, więc taka codzienna, wytrwała praca pod opieką tego cudownego grzybka jest i dla naszego zdrowia bardzo pożyteczna i dla naszej psychiki wskazana. Trzeba więc to robić mądrze, z głową i tak dalej. Jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Praca z amanitą rozpoczyna się już w chwili, kiedy tego grzybka zerwiemy i podziękujemy. Kiedy go suszymy, zachodzi bardzo ważny proces przechodzenia kwasu ibutenowego w muscymol. A muscymol jest cząstką bipolarną, podobnie jak woda. W związku z tym ma możliwość i umiejętność tworzenia bardzo skomplikowanych struktur kryształowych. Jeżeli znacie pracę profesora Emoto, to wiecie, że wodę można programować i woda, nad którą się pomodlimy, czy o której dobrze pomyślimy, ma pod mikroskopem zupełnie inną strukturę. Taka woda nazywa się wodą strukturyzowaną, ale jest strukturyzowana naszą emocją i naszą intencją, niż woda prosto lecąca z kranu, która bardzo często jest wodą martwą, o nieuporządkowanej strukturze i wodą, która potrafi w naszym organizmie zrobić więcej szkody niż pożytku. Muscymol również ma takie właściwości. Muscymol potrafi tworzyć tak zbite cząstki, które pod mikroskopem wyglądają jak grona winogronowe, że jeśli jest źle zaprogramowany, to nie jest w stanie pokonać bariery krew-mózg. Programowanie grzybka to praca z intencją już w chwili, kiedy on się suszy. Musimy mu dać dużo naszej życzliwości, musimy mu dać dużo naszej miłości, musimy mu dać troszkę modlitwy, musimy mu dać trochę ciepła, żeby muscymol zawarty w tym, który dopiero się rodzi, bo on się rodzi pod wpływem suszenia, uporządkował się w piękne struktury i wtedy taki grzybek naprawdę zaczyna działać, bo ma taką możliwość. Więc sam proces suszenia i programowania grzyba swoją intencją jest procesem bardzo ważnym, którego nie można pominąć. Ja osobiście nie kupuję grzybów, bo można kupić. Są miejsca, gdzie można kupić, to są rzeczy absolutnie legalne, więc w internecie są, bo nie wiem, jak są zbierane, nie wiem, jak są suszone i zazwyczaj wszystkie moje doświadczenia z kupnymi grzybami mówią jednoznacznie o tym, że one po prostu na mnie nie działają kompletnie, choćbym ich zjadł kilogram. Więc polecam zżywać samemu, potraktować to jako też przygodę w pewien sposób duchową i przygodę energetyczną. Każdy enteogen, a Amanita muscaria jest silnym enteogenem, jest związkiem programowalnym i jest związkiem, który potrafi do naszego systemu nerwowego, a co za tym idzie do naszego systemu energetycznego, przenieść w głąb intencje i przenieść w głąb pewną myśl.
Jeżeli źle zaprogramujemy wodę, to ona w pewnych okolicznościach może stać się trucizną. Jeżeli źle zaprogramujemy grzyba, jeżeli go traktujemy jako po prostu łatwy trip, to nie dostaniemy nic kompletnie w zamian. Poczytajcie sobie, co się dzieje na tych wszystkich forach, tych hiperrealach, gdzie wszystkie przygody związane z amanitą, gdzie próbuje się go amanitę potraktować jako łatwo dostępny i tani narkotyk, że teraz sobie nazbieramy grzybków i będzie fajny haj. Kończą się kompletnie niczym. Tak zaprogramowany muscymol, pozlepiany w duże grona, nieuporządkowany, no może jakoś tam działa, ale raczej nie oczekiwałbym tutaj cudów. Ale jeżeli potraktujecie tę sprawę poważnie, tak jak traktowano tę sprawę przez 25 000 lat, czyli mniej więcej tyle, ile podejrzewa się, że grzybki nas uczą być ludźmi, to możecie dostać wspaniałą nagrodę w postaci wielkiego przyjaciela, opiekuna. Jedną z ciekawszych rzeczy, jednym z ciekawszych fenomenów, który pojawia się w naszym życiu już przy niewielkich ilościach amanity, jest wzrost zjawisk tak zwanej synchroniczności, czyli że cały świat zaczyna do nas mówić i wszystkie zdarzenia, które wokół się dzieją, zaczynamy rozumieć, że są zdarzeniami, które nas w jakiś tam sposób uczą, albo grożą palcem, albo są dokładnie tym, czego w tej chwili potrzebujemy. Sami się zresztą przekonacie. Więc na razie, na ten moment, moi drodzy, jeśli tylko chcecie zacząć przygodę z tym grzybkiem, to pierwszy miesiąc, pierwsze 2 miesiące spokojnie sobie z tym grzybkiem pracujemy, jedząc taką ćwiarteczkę grzybka. Może być rano, na czczo. Możemy to popić dobrze ustrukturyzowaną wodą. Już teraz pojawiają się, może to być woda, musi to być dobrze ustrukturyzowana woda, bo ona wtedy dobrze działa z muscymolem, rozbija te długie łańcuchy, tworzą się tam takie bardzo złożone kryształy, które są w stanie przedrzeć się przez te niewielkie otworki w naszej barierze, w naszej błonie ochraniającej nasz umysł, zwaną barierą krew-mózg. Jeżeli woda jest byle jaka, jeżeli grzyb jest zbierany byle jak, suszony w pośpiechu, w domu, w którym się wszyscy na wszystkich denerwują, to raczej nie oczekujcie cudów. Tak, raczej cudów nie oczekujcie. Jest to grzyb duchowy, jest to grzyb, który używany był od niepamiętnych czasów w celach rytualnych. Jest to grzyb święty, więc go po prostu potraktujmy na miarę tego, czym jest. Co można, a czego nie można absolutnie, jedząc takie grzybki. Jeżeli nie przekraczamy dawki 1 grama dziennie, to spokojnie można pracować, spokojnie można jeździć samochodem, nie doświadczamy żadnych działań, jakby to powiedzieć, psychoaktywnych, innych, poza tym, że po prostu się lepiej czujemy pod względem mentalnym i psychicznym i że w naszym ciele rozpoczyna się wiele procesów ozdrowieńczych. Reguluje się praca trzustki, zaczynają nam się leczyć choroby autoimmunologiczne,
jak astmy, alergie. Spektrum działania amanity jest bardzo, bardzo szerokie. Warto poczytać sobie też, za co odpowiedzialne są receptory GABA w naszym organizmie i na jakie funkcje mają wpływ, i na wszystko to również amanitka będzie wpływać bardzo dobrze. Jest bardzo obiecującym lekiem, jeśli chodzi o leczenie cukrzycy. Jak i na jakiej zasadzie to działa, może opowiem w następnym odcinku, bo to jest duży, gruby temat i by trzeba było narysować parę reakcji chemicznych, żeby zobaczyć, w jaki sposób muscymol może w pewnych okolicznościach leczyć cukrzycę, która jest uważana za chorobę nieuleczalną. Na pewno przywraca komunikację pomiędzy naszym polem informacyjnym a naszym genotypem, oczyszczając niejako w takim obrazie energetycznym też naszą aurę, w związku z czym możemy potraktować, że jest również ten grzyb jako grzyb antynowotworowy. Ale na razie nie przekraczamy dawek 1 grama. Potem możemy rozważyć inne przyjmowanie, ale nasz organizm musi się z tym grzybkiem zaprzyjaźnić, żeby grzybek zabrał nas na jakiekolwiek dalsze i głębsze wędrówki i przeżycia. Nie łączymy tego grzyba w żadnym wypadku z alkoholem. Ani z alkoholem, ani z gazowaną wodą. Dlaczego nie łączymy z alkoholem? Grzybek ten jest na tyle cwany, że zawiera w sobie taką substancję, która jest obecna w wielu roślinach i w wielu drzewach, a zwie się cukrem drzewnym, a dokładnie rzecz biorąc mannitolem. Mannitol obecny jest w amanicie w dość dużych ilościach, a mannitol ma taką funkcję, czy ma takie działanie. Dobra, zrobiło się całkiem ciemno, ale myślę, że ten odcineczek dokończymy. W amanicie zawarty jest również mannitol, to jest cukier drzewny, który to mannitol poraża niejako, odwracalnie oczywiście, naszą barierę ochronną naszego mózgu, czyli barierę krew-mózg. W związku z czym muscymol może łatwiej, jako dość duża cząstka, przeniknąć do naszego mózgu, przeniknąć do naszego układu nerwowego i tym samym zadziałać w taki sposób, w jaki powinien zadziałać. Ale porażona w ten sposób przez mannitol bariera chroniąca nasz mózg przepuszcza też w większym stopniu inne toksyczne substancje, które przeniknąć nie powinny w takich ilościach, czyli na przykład alkohol, jeżeli w ogóle zdecydujemy się na taką głupotę, żeby w towarzystwie amanity jakikolwiek alkohol pić. To jest nierozsądne, tego nie robimy, nie łączymy alkoholu z amanitą, nie łączymy w ogóle alkoholu z żadnymi enteogenami, to są dwie zupełnie inne energie. Możemy w ten sposób zrobić sobie i w głowie, i w swoim zdrowiu bardzo dużo bałaganu. Drugą rzeczą, której absolutnie unikamy przy spożywaniu amanitki, to jest gazowana woda. Gazowana woda, którą popijemy grzybka, może spowodować, że zawarty w grzybku muscymol z powrotem będzie przechodzić w kwas ibutenowy i zrobimy sobie tym nieprzyjemnie i niefajnie. Więc tych dwóch rzeczy unikamy, z czym łączymy, co jest bardzo dobrym aktywatorem amanitowym. Na pewno miód, ale musi to być miód z dobrej pasieki. Miód jest znakomitym aktywatorem muscymolu, pod warunkiem, że nie jest to miód pędzony z cukru.
Jeżeli macie dobrą, zaufaną pasiekę, posmarować miodkiem, grzybka zjeść. Może być też to gorzka czekolada. Kakao jest świetnym aktywatorem i świetnie pracuje z amanitą. Ja osobiście robię czasem tak, że rozpuszczam trochę czekolady gorzkiej. Robię z tego grzyba takie kuleczki, mieszam to z czekoladą i takie kulki grzybowe działają fantastycznie. Jeżeli mamy dostęp do ceremonialnego kakao, to jeszcze lepiej, bo ceremonialne kakao otwiera też nasze serce, rozluźnia nasz cały układ nerwowy, oczyszcza naszą energetykę, bardzo dobrze pracuje z amanitą. Amanita lubi kwaśne środowisko, więc może popijać amanitę wodą z odrobiną cytrynki, wodą z odrobiną kwasu jabłkowego, co powinno absolutnie zniwelować wszystkie ewentualne kłopoty żołądkowe, które mogą nas spotkać po zażyciu grzyba. Dlaczego one mogą nas spotkać, o tym jeszcze za chwilę też powiem. No tak, chyba jak na pierwszy raz tych informacji macie sporo. Teraz jest bardzo dobry czas na zbieranie grzybków, więc teraz póki co, jak macie taką możliwość, zbierajcie grzybki, mówcie do nich, traktujcie je z czułością, z miłością. Na pewno wszystko to, co im dacie, oddadzą wam i wprowadzą głęboko w wasze żądne spokoju, żądne radości, żądne ciszy duszyczki. Dobra, to jest pierwszy odcinek. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć na końcu? Powiem chyba to, co się zawsze w takich chwilach mówi. Ja nie mam zbyt dużych doświadczeń w kręceniu filmów, więc fajnie, żebyście ten kanał zasubowali. Jeśli Was ten temat interesuje, podlajkowali, ja tu będę wrzucać różne rzeczy. W następnym odcinku powiemy sobie może trochę więcej o tym, jak pracujemy, ten drugi odcinek będzie już taki dla takich osób trochę bardziej zaawansowanych. Powiemy sobie, jak skutecznie pracować z amanitą na takich trochę wyższych poziomach duchowych i wyższych poziomach energetycznych. To na pewno potem będziemy przygotowywać żywe wino, żywą wodę i żywy chleb, też przy użyciu amanity. Na koniec może powiem tak. Przypomnę jeszcze raz, jeżeli macie jakiekolwiek obawy, jeżeli się boicie, jeżeli nie wiecie, czy to nie jest przypadkiem jakaś ściema, czy się nie otrujecie, to nie wyważajcie tych drzwi z kopa. Najpierw sobie poczytajcie, uspokójcie się, zbadajcie dokładnie temat. Literatury jest naprawdę coraz więcej, badań jest coraz więcej. Natomiast jeśli cierpicie na chroniczne zmęczenie, jeśli cierpicie na depresję, jeśli cierpicie na nerwice, jeśli cierpicie na gonitwy myśli, których nie możecie powstrzymać, jeśli trapią Was choroby autoimmunologiczne, to być może amanitka będzie dla Was pewnym rozwiązaniem, czy pewną możliwością, którą warto rozważyć po wcześniejszym gruntownym zbadaniu tematu. No dobrze, życzę Wam dobrej nocy i dobrych, pięknych snów. Po amanicie zawsze sny są wspaniałe, kolorowe, znaczące. Do zobaczenia w następnym odcinku.